Raz, dwa. Cześć. Tadżykistan 2022. Jeszcze o tym nie wiem, ale tak wygląda wypalenie. Jak ludzie to robią, że kiedy jest im... Jak ludzie to robią, że kiedy jest im źle i smutno, to jeszcze chce im się kręcić. I tak. Jestem w Duszanbe. Wróciłam w środku nocy z tym przewodnikiem, który miał mnie zabrać daleko w góry. Tutaj jeszcze sobie próbuję to jakoś racjonalizować. Nieodłącznym elementem przygody są dni takie jak dzisiaj, kiedy czuję, że jeśli się nie położę na pół dnia albo na cały dzień najlepiej, to się rozchoruję. Mam na imię Kaja i kręcę filmy o świecie od 9 lat. Dzisiaj dokładnie, w dniu kiedy to kręcę, nie kiedy to oglądacie, mija dokładnie 9 lat od założenia kanału. I dokładnie rok temu, w całkiem dobrym momencie dla kanału, kiedy był już rozhulany, postanowiłam zrobić sobie roczną przerwę od YouTube'a. To nie było takie wypalenie, przy którym wystarczy wziąć sobie kilka dni wolnego albo kilka tygodni wolnego i wszystko wróci do normy. Zresztą pewnie tak by się to skończyło, gdybym zareagowała odpowiednio wcześnie i zrobiła sobie taką przerwę. Myślę, że 2 lata temu to się mogło udać, bo mniej więcej od 2 lat ci, co mnie znają, wiedzą, że ciągle biadolę o tym, że mam różne trudności z robieniem filmów, ale ponad rok temu, zanim doszło do tej decyzji, że robię sobie rok przerwy, przepraszam za odgłosy, zaraz wyjaśnię, co to jest. To było tak, jakby ktoś mi wyłączył system operacyjny, że brałam do ręki kamerę i kompletnie nie wiedziałam, co mam powiedzieć, ale zanim ją wzięłam do ręki, wiedziałam, że nie mam na to kompletnie ochoty. Ale z racji tego, że YouTube jest też moją pracą, to po prostu ją brałam, stwierdziłam, że jakoś to będzie, nie ma czegoś takiego jak wena, chodzi tylko o jakąś dyscyplinę, o to, żeby po prostu zacząć coś robić, nawet jeśli nie możemy się do tego zmobilizować. No i tak cisnęłam, ile się dało. No i potem oglądałam te ujęcia i żal mi siebie było samej. Kurczę, to będzie trudniejsze niż myślałam, nagranie tego filmu, ale stwierdziłam, że po prostu to zrobię dzisiaj. I nie chodziło tylko o samopoczucie, że nie mam na coś ochoty albo że mam gorszy czas, tylko też o to, że miałam poczucie, że ja coś straciłam, że już nie potrafię robić filmów, że już nie mam dobrych pomysłów, że nie mam o czym kręcić, że to jest niewystarczające, że jednak spróbuję inaczej. I tworzenie filmów szło jak po gruzie. I to, czego się kompletnie nie spodziewałam, to to, że można się wypalić w pracy, którą się kocha. Bo jak? Ale teraz z perspektywy czasu ma to dla mnie dużo więcej sensu, bo w takiej sytuacji człowiek jest w stanie brać na siebie dużo za dużo i zazwyczaj bierze, bo chce, bo to lubi. I niby człowiek wiedział, a jednak się łudził, że organizm w pewnym momencie wystawia rachunek za zarwane noce, za nieregularny tryb życia, za brak odpoczynku jakiegokolwiek, za słabe jedzenie w podróży, za takie cioranie swojego ciała i umysłu. I wczoraj do mnie przyszło, żałuję, że dopiero wczoraj, bo przez rok w zasadzie analizowałam, co się wydarzyło i jak mogę tego uniknąć w przyszłości, to, że ja przez te wszystkie lata, kiedy kręciłam filmy na YouTube, przez cały czas w moim życiu realnym wszystko robiłam po coś. Ja nie miałam żadnego takiego momentu, w którym marnowałam czas. Tylko jeśli gdzieś jechałam, to po to, żeby kręcić filmy. Jeśli czytałam jakąś książkę, to po to, żeby dała mi wiedzę, którą mogę później wykorzystać. Jeśli oglądałam film, to oglądałam go pod kątem ciekawych ujęć. Ja cały czas działałam mega produktywnie, mimo że tego może nie widać na YouTubie, bo też od początku zawsze było tak, że filmy były nieregularnie i zawsze mówiłam o tym, że będę kręcić tylko wtedy, kiedy uznam, że temat jest wart poruszenia, że nie chcę zaśmiecać internetu jakimiś bzdetami czy wrzucać filmy, aby tylko były. W dodatku tworzenie w sieci jest bardzo obciążające. Presja jest gigantyczna i mało kto nie zajmuje się tym zawodowo, jest sobie w stanie to wyobrazić,
To już nawet nie chodzi o hejt, o ocenę społeczną, o to, że komuś się nie spodoba to, nad czym się pracowało 2 miesiące, to, że zamiast mnie słuchać, ktoś komentuje moje włosy albo moją skórę, cokolwiek, ale myślę, że jest mnóstwo takich mikro czynników, które składają się na taką jedną gigantyczną presję, która dla każdego znaczy co innego. Dla mnie chyba najważniejszym czynnikiem było właśnie to, że YouTube jako platforma nie wspiera takiego tworzenia, jakie ja uprawiam, czyli takiego co jakiś czas, niezbyt regularnego, ale nie chcę zwalać winy tutaj na samą platformę, bo można zachować taki wolny od tego umysł, ale ja bardzo chciałam, żeby filmy na kanale były w miarę często, tak często jak tylko mogę i ta presja czasowa, ta presja dowożenia, bycia dyspozycyjnym, zawsze w świetnym humorze, zawsze w dobrej formie, ojejku, za długo trwała i nie zadbałam o odpowiedni balans w życiu, mimo że wydawało mi się, że to robię. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo wielu youtuberów, którzy od wielu lat działają w sieci, w pewnym momencie zaliczają jakiś lekki spadek, czasem większy zjazd, bardziej się tym dzielą, mniej się tym dzielą, znikają na chwilę, potem wracają. W takim długotrwałym tworzeniu wydaje mi się, że prędzej czy później dopada nas kryzys i coraz częściej właśnie to obserwuję. Ja natomiast jestem tak długo na YouTubie, że nie za bardzo miałam kogo zapytać, jak sobie z tym radzić i co w zasadzie to oznacza, to co czuję, to z czym sobie nie radzę. Poza tym nie ma też społecznej zgody na takie wypalenie w pracy, która dla jednych jest szczytem marzeń, której pożądają, a dla innych jest jednym z najmniej szanowanych zawodów w Polsce. No bo co mam powiedzieć, na przykład nauczycielka, nauczyciel, pracownik fizyczny, pracownik opieki zdrowotnej. Mam kontakt z bazą, są dużo gorsze problemy na świecie. I dlatego nie chciałam nikogo tym obarczać, nie chciałam żalić się na YouTubie i opowiadać tego, co opowiadam Wam teraz, już trochę z innej perspektywy, bo po czasie. Bo ja nie miałam depresji, nie byłam chora. Ja po prostu straciłam jakąś ważną część życia zawodowego dla mnie, która też jest jednocześnie moją pracą, moim hobby, moim życiem prywatnym, moją tożsamością i tak dalej. I w tamtym momencie, kiedy było mi tak sobie, nie miałam ochoty polemizować z kimkolwiek dlaczego, co mogę zrobić, jak sobie pomóc, nie chciało mi się tego z nikim weryfikować. Trochę powiedziałam o tym na Instagramie, w ogóle zapraszam na Instagrama, tam byłam aktywna przez cały rok, tam są same głupoty. I wiedzieli patroni, oczywiście. Nie chciałam w tamtym momencie, kiedy było mi ciężko, kiedy wiedziałam, że rok przerwy na YouTubie równie dobrze może zaorać kanał i może już nigdy nikt moich filmów nie oglądać. Liczyłam się z tym, ale wiedziałam, że jeśli tego nie zrobię, to rok później na pewno zostawię YouTube'a na zawsze. Wiedziałam, że coś się musi zmienić, że muszę się wziąć za siebie. To tak w dużym skrócie, szczerym, ale jednak skrócie. Rok to jest bardzo dużo czasu. Więc co dalej? Bo wracam. Już tak nie jest, już jest dobrze, już jest lepiej i muszę tylko nabrać wprawy, zachowywać się normalnie znowu przed kamerą, kiedy mówię z serca i z głowy. Co dalej z kanałem? Wracam, ale nie chcę też, żeby to brzmiało tak, wiecie, będzie teraz tak i tak, będziemy robić to i to. Nie chcę powtarzać tego samego błędu, który robiłam wcześniej przy krótszych przerwach. To znaczy, przez ten rok nauczyłam się, że chęć robienia filmów wtedy, kiedy jest o czym robić filmy, nie po to, aby po prostu były na kanale, nie polega na takim nieustannym szukaniu tylko takich świetnych tematów. Także być może nie będziemy się spotykać aż tak często. Zobaczymy, jak to będzie. Mam wiele filmów, które są niezmontowane, które są nakręcone. Są filmy na przykład o szczurkach, które wykrywają bomby i gruźlice u ludzi, pomagają w diagnozie. To jest super film, który bardzo kiedyś chciałabym zrobić. Mam też filmy z Tadżykistanu, które też uważam, że są fajne, chociaż powstawały w wielkich moich bólach, ale może z tej perspektywy teraz, kiedy już wiecie, będzie mi je łatwiej zrobić, ale nie wiem, czy najpierw powinnam zająć się nimi, czy najpierw ze świeżą głową ruszyć w podróż, bo w ogóle ruszam w podróż. Za miesiąc lecę do Gany. Mam tam jeden konkretny temat, który chciałabym zrobić, a inne zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego przywieźć. Potem w październiku jestem, w listopadzie prawdopodobnie wspólnie z Mateuszem wyjedziemy do kraju, w którym już byliśmy. Jeszcze nie mogę zapeszać, za tydzień będę wiedziała na pewno. Także plany podróżnicze są, plany wideo są i będzie co będzie.
Jestem też bardzo ciekawa, jak algorytm YouTube'a zareaguje właśnie na taką długą przerwę, bo nie znam nikogo, kto sobie zrobił rok wolnego od YouTube'a. Może to oznaczać, że będziemy spotykać się w kameralnym gronie i to też będzie spoko, dlatego że chcę zawalczyć jeszcze o to, aby robić filmy z czystą przyjemnością i spróbować tak wysterować tym wszystkim i nie zapomnieć też o odpoczywaniu, o wakacjach co jakiś czas i o przyziemnych sprawach. Skoro mowa o przyziemnych sprawach, co wydarzyło się przez ten rok? Wydarzyło się bardzo dużo. Rok temu przeprowadziliśmy się do własnego domu wspólnie z Mateuszem. Dwa lata temu kupiliśmy dom. Dom to jest za dużo powiedziane. To nie jest żaden urbex, tylko nasz dom. Na starego diesla. Wyglądasz bardzo dziwnie. Ten, kto był na Instagramie, wie, jest cała wyróżniona relacja, która się nazywa Ruinka, albo nie Ruinka, Dom Story. Kupiliśmy dom, zamieszkaliśmy w Łodzi w ogóle. Z całego świata wybraliśmy Łódź i uważam, że jest to piękne. Kupiliśmy tutaj dom, który był w stanie rozpadu całkowitego, 50-metrową ruinę bez mediów, którą trzeba było wyremontować w zasadzie tak jakbyśmy budowali coś od nowa, tylko trudniej. I powiem jak Mateusz, jeśli miałabym to komuś polecić, to bym odradzała. Cześć. Ostatnio nie wrzucaliśmy niczego na temat ruinki, bo nie jest nam do śmiechu i to nie jest pora na heheszkowanie, bo mamy lekką załamkę. Mnóstwo problemów jest z tym domem. Mati, gdybyś wiedział, jak to będzie wyglądać z remontem ruinki, kupilibyśmy ją? No. Ci, którzy robili remonty, to pewnie już wiedzą, i też nam zresztą mówili takie rzeczy, natomiast wszystko zajmuje 2 razy więcej czasu, kosztuje 2 razy więcej niż się zakładało i jest dużo trudniejsze niż się wydaje. Tak chyba mogę to określić krótko. Trzeba chyba dużo do tego dystansu mieć, żeby to nie było jakieś bardzo ciężkie przeżycie, a ja mam chyba do tego mało dystansu i jest to ciężkie przeżycie dla mnie. To była naprawdę droga przez mękę i to, ile mieliśmy przygód z tym domem, ile pieniędzy nadprogramowych, których nie mieliśmy, na to wydaliśmy. No generalnie ten, kto remontował, to też jest taka rzecz, którą trzeba przeżyć samemu, żeby zrozumieć, o co chodzi. Remont jest jednym z najbardziej stresujących momentów w życiu. Taki remont, w którym wszystko idzie nie tak, bo tak to jest ze starymi domami, ten dom ma 100 lat, straciłam wątek. Generalnie nie było to proste, ale udało się i rok temu wprowadziliśmy się do naszego domu. Bardzo tego potrzebowałam, bardzo potrzebowałam takiej bazy, do której będzie można wracać, dlatego że w podróżach takich częstych, kiedy praktycznie, 4, 5, 6 miesięcy czasami spędzamy poza Polską i wracamy do Polski, zawsze są takie rozterki. Czy powinniśmy mieszkanie, które wynajmujemy, komuś udostępnić, czy powinniśmy z niego zrezygnować i coś zrobić z naszymi rzeczami. Zawsze jest ten element skomplikowanej logistyki po powrocie, który trzeba przerabiać od nowa, jechać po tą suszarkę do prania, bo nie wzięliśmy z poprzedniego mieszkania, a w tym brakuje. Nie ma szczotki do kibla, takie, wiecie, to są też drobiazgi, ale w tym momencie móc wrócić do domu i to wszystko jest, wystarczy tylko rozpakować walizkę. To jest bardzo duży odpoczynek dla głowy. Jednocześnie też Warszawa stała się nieznośnie droga. My przez całe życie mieszkaliśmy, całe dorosłe życie mieszkaliśmy w Warszawie i tam mieliśmy i mamy nadal wszystkich znajomych, ułożone życie. Jeździmy czasem do Warszawy, natomiast nieznośnie drogie miasto, zwłaszcza wtedy, kiedy chce się wynająć, a tym bardziej coś kupić. W życiu nas by nie było stać na mieszkanie w Warszawie. Ten dom z działką, w stanie, w jakim powiedziałam, myśleliśmy, że to była okazja, ale wciąż była to okazja. Kupiliśmy taniej niż kawalerkę w Warszawie. Dlatego trochę Łódź, ale też dlatego, że to jest centrum Polski, że nie jest tak daleko do Warszawy, że mnóstwo ludzi przejeżdża przez Łódź, jadąc gdzieś, znajomi nas mogą odwiedzać, napije się w końcu tej wody czy nie. Kupiliśmy ten dom z myślą, że to już jest nasz dom na stałe.
No ale wiecie, nie jest powiedziane, że pewnego dnia zmienimy zdanie. Życie takie jest, że się ludzie zmieniają i jak się coś skiepści albo będziemy potrzebować czegoś innego, to będziemy się wtedy zastanawiać. Na razie bardzo się cieszymy i rok temu wprowadziliśmy się do tego domu. Wow! Ale pachnie remontem, nie? Ojeju, jak ładnie! Nie było w nim nic. Nie stać nas było na żadne meble. Mieliśmy mnóstwo pożyczonych, czy to stół, czy to regał, czy to śpimy na materacu, na podłodze do tej pory. Jeszcze bardzo wielu rzeczy nam brakuje. To jest projekt na kilka lat. Trochę go rozbudowaliśmy, bo kupiliśmy dom 50-metrowy, czyli taki w sumie tiny house. A w tym momencie rozbudowaliśmy poddasze, zaadaptowaliśmy poddasze i dobudowaliśmy jeden pokój. Jest to dla mnie, przepraszam, materialnie w życiu już niczego nie potrzebuję. Jestem przeszczęśliwa i jak kiedy się tutaj wprowadziliśmy właśnie po czasie mieszkania w jedno-dwupokojowych mieszkaniach na wynajem, obniżając jednocześnie swoje koszty życia, mając coś swojego, ja się czułam i do tej pory się tak czuję, jak pani na włościach. Czuję się, jakbym miała coś mega luksusowego. Mega luksusowego. To jest mój pokój. Mam pierwszy raz pokój od czasów bycia dzieckiem. To jest Mothership, Statek Matka, Globstory. Bardzo dużo rzeczy tutaj zrobiłam w trakcie tego roku. W ogóle większość mebli, które tutaj są, oprócz łóżka, wszystko praktycznie, co tu jest i oprócz obrazów, plakatów, które przyleciały z Kolumbii, większość rzeczy, wszystkie dekoracje, ten mebel, to są rzeczy z drugiej ręki, które kupiliśmy za grosze na wyprzedażach garażowych w Szwecji w tym roku. Byliśmy na wakacjach, pojechaliśmy do Szwecji, do naszych przyjaciół vanem i tam na tak zwanych loppisach, które są w Szwecji bardzo popularne, pokupowaliśmy sobie właśnie wyposażenie do domu. W ogóle bardzo ciekawe rzeczy można znaleźć na północy Szwecji. Uważam, że to jest czyjaś po prostu pamiątka z wakacji. Nie wiem, czy tutaj zostanie. Zostaliśmy w prezencie. Chce ktoś? I co ja robiłam przez ten rok? Nie leniuchowałam, nie byłam na rocznych wakacjach. Zrobiłam to, o czym marzyłam od 3 lat, o czym też bardzo często gdzieś mówiłam. Zrealizowałam marzenie, które wiedziałam, że wymaga czasu i któremu się trzeba poświęcić i ja nigdy tego czasu wcześniej nie miałam. Także poświęciłam ten rok na zajęcie się projektem w taki zdrowy sposób, to znaczy dobrze się wysypiałam, prowadziłam zwyczajne życie domowe i jednocześnie pracowałam. Stworzyłam kurs filmowy, taki kurs dla początkujących, który ktoś, kto chciałby kręcić filmy, ale nie wie od czego zacząć, niekoniecznie podróżniczy, on jest dla wszystkich, specjalnie go tak zaprojektowałam, aby był przydatny dla każdego, w którym zamknęłam całą swoją wiedzę z tych lat. Nie traktujcie tego filmu jako jego wizytówki, jeśli widzimy się po raz pierwszy, jeśli pierwszy raz jesteście na tym kanale. Możecie sobie zobaczyć inne produkcje, czy wejść na stronę, tam też jest taki film poglądowy, w którym mówię co i jak, co jest w kursie. Kurs dla początkujących, którzy zagubieni są w YouTubie, którzy nie potrafią sobie znaleźć odpowiednich informacji, nie wiedzą od czego zacząć, nie wiedzą jaki sprzęt kupić, jak kręcić, jak stworzyć historię, jak to zmontować. On jest kompleksowy, jestem z niego przedumna, ma bardzo dobre recenzje. I mówię o nim nie dlatego, że chcę robić jakąś reklamę, oczywiście chcę Wam o nim powiedzieć, bo zrobiłam go dla Was, ale nie chcę, żebyście byli stratni, dlatego że miał on premierę w maju na Instagramie i jeśli mnie tam nie obserwowaliście, to mogliście przegapić, a chcę dać widzom na YouTubie taką samą szansę zakupu go w takiej samej cenie, w jakiej był w dniu premiery, bo była promocja i taką samą cenę proponuję teraz przez kilka dni dla Was. Zostawiam link i wszystkie informacje w opisie tego filmu. I mówię o tym dlatego, że kurs będzie drożeć niebawem, to znaczy będę go rozbudowywać i z każdym rozbudowaniem cena będzie rosła, więc chciałam Wam dać tę możliwość. Zapraszam serdecznie, uważam, że jest super, że wyszedł mi wspaniale. Oczywiście zawsze może być lepiej, więc przez cały czas będę go udoskonalać i będziecie mieć dostęp do tych update'ów, jeśli dołączycie teraz. Zapraszam bardzo serdecznie.
Taki był mój rok. Ktoś by pomyślał, że miałam sobie odpocząć od robienia filmów, a zrobiłam więcej filmów niż kiedykolwiek w ciągu jednego roku, ale to była zupełnie inna historia. Dla mnie to było odświeżające, naprawdę odświeżające, zupełnie inny styl robienia filmów, zupełnie inny styl konstruowania w ogóle tego, co w tym filmie chcę powiedzieć. Tak, także to jest nasze wspólne dobro. Nie tylko Wam się przyda, ale mi się też bardzo przydał ten projekt. Tak, to jest Twój moment. To jest panda. Piesek. Piesek panda. Cześć. Cześć. Chcesz coś powiedzieć? Chcesz coś powiedzieć? Nie będę jej męczyć, bo była dzisiaj u weterynarza i miała szczepienie i musi się oszczędzać. Mamy psa. Pandę, który też ma swój profil na Instagramie. Założony dlatego, że kiedy ją adoptowaliśmy, bardzo chcieliśmy zaspamować wszystkie media, które mieliśmy miłością do niej. Bardzo dużo przeszliśmy z pandą. Panda jest adopciakiem, ma swoje problemy, ale muszę przestać tak mówić, że jest psem z problemami, bo to się już zmieniło. Bardzo długo tak mówiłam, że jest psem reaktywnym, że jest psem lękowym. Musieliśmy przerobić wszystko od początku tego, że na przykład bała się wychodzić na spacer, bała się wszystkiego, bała się każdego odgłosu, do momentu, kiedy jest naprawdę bezproblemowym psem kumplem. Ma oczywiście, jak każdy pies, jakieś tam swoje triggery, które już bardzo dobrze znamy się świetnie, znamy swoje potrzeby, pracowaliśmy z nią bardzo długo, z behawiorystką, jedną, drugą. Jest też psem, który ma bardzo duże stado, dlatego że zostawała, mimo tego, że byliśmy na miejscu, ale przyzwyczajaliśmy ją od najmłodszego do zostawania w różnych domach z różnymi ludźmi i ma mnóstwo ulubionych cioć, mnóstwo ulubionych wujków i jest naprawdę wspaniała. Jestem zakochana w tym piesku. Bardzo dużo wniosła do naszego życia, różnych rzeczy. W ogóle uważam, że psy są romantyzowane w mediach społecznościowych i romantyzowane jest to, jak wygląda życie z psem. To nie było łatwe. Kolejna niełatwa rzecz. Tak czasami sobie patrzę na nią i myślę, czy jest to szczęśliwy piesek i myślę sobie, że bardzo. I my też jesteśmy szczęśliwi, także tworzymy sobie teraz taką rodzinkę. 2 milenialsów z psem. Dobra, będę już chyba kończyć. Bardzo dziękuję, że wpadliście do mojego życia na chwilę i wspólnie przeżyliśmy ten rok w pigułce. Do zobaczenia na YouTubie w kolejnych filmach. Trzymajcie się, dbajcie o siebie.